Cześć, witajcie, ja jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs na naszym kanale. Rozpoczynamy historię, zabawę. Ściąłem przez jakieś 10 minut przeglądając każdą informację tutaj i nic nie znalazłem. Za to znalazłem tapetę w telefonie. Mamy właśnie w tej chwili tą oryginalną, czyli tapetę o nazwie Retro. Z 0 zamiast O. Ale myślę, że sobie popatrzyłem tapety i myślę, że zobaczcie, przeglądniemy sobie wszystkie. I myślę, że sobie weźmiemy na razie tapetę... Mardi Gras. Go get yourself something to wear, and I'll tell you where to go next. Oh, and you'll need your phone ready for operations, so hit the store and download your apps before you get here. Damn, walk of shame on my first day. O, jest mój piesek. Z kresówkami. Dobra, aparat mam, podstawy mam. Na razie instaluję wszystko tutaj jak idzie. Połowy i tak nie użyję, ale... No już kolekcjonuję aplikację, dopiero rozpoczę grę. O. Dobra, przeglądnijmy sobie tylko te lakiery, żeby odhaczyć je. Najgorsze, że te lakier nic nie mówi. Z tego co wiem... No jak samochód się pojawi, to chcę go w lakierze takim. Kup w sklepie odzieżowym nowe spodnie. Kurde, tak mnie to irytuje, że ja tutaj prawie nic nie widzę. Nie potrzebuję tego. Nie potrzebuję online. Dobra, tutaj jest. Sklep, weźmy sobie auto na żądanie. Tak możemy od samego początku. Patrzcie, wziąłem samochód czerwony, nawigacja i prowadzenie radiów w czasie jazdy. Co ręcznego, aby spojrzeć do tyłu, zdjęcie ustawienia kamery, albo obsługiwacz odtwarzacz. Ale i tak go raczej nie będę używał. Będzie, w sensie tak jak chodzi, tak będzie. Zobaczcie, wziąłem taki czerwony, a mam taki pomarańczowy, ognisty. Chodźmy, to jest punkt badań, chcę zobaczyć co to jest. A jak widzę, że tutaj jest, czemu nie skorzystać, tak? Nie jest jasno powiedziane, gdzie się kamera znajduje. To już jest pierwszy
wada taka moja, według mnie. Mam problem zlokalizować tą konkretną kamerę jedną. Okay. Ten policja patrol jechał. Jak to tutaj zrobić? Chociaż mam pomysł. Może przecież to jest dźwig. To jest jakaś pułapka taka w ogóle. Było śmieszne. Weź mnie ten dźwięk odpadł. On nie ma funkcji? A, bo ja mogę tak po prostu wejść. Teraz spróbuję tak jak wcześniej wszedłem jeszcze raz. I tam była jakaś opcja kółkiem. Sądzę, że tak się gubię, ale ja się lubię bawić. Okay? Yeah, no, you listen to me. No, I'm listening to you, now you listen to me. Are you listening? Are you... Zaraz kupię nowe spodnie. Chcę pół badań. Nie no, cholera, nie mam pomysłu. Dobra, kiedyś po to przyjdę. Nie wiem jak to zrobić. Kręcę się tutaj jak z widłami w dupie i nie wiem jak to przejść. Wiem, że jest ta skrzynia, ale nie wiem jak ją odpalić tam. Siry. Chyba przy policji ja tu przyjadę uważniej. Jeśli nie przyjadę uważnie, to po prostu bezpiecznie. Bo ja i uwaga to nie pasujemy do siebie. Whoa, that... You're a fuck. Ja tam muszę jakoś wejść, kurde. Jeszcze nie mam pomysłów. Cały coś się gubię. Dobra, na razie róbmy fabułę. Tutaj na pewno kiedyś to będę robił, ale na razie to muszę wam wiedzieć jak. To jest na razie dla mnie zbyt trudne. Troszkę mnie się przyciski mylą. I've got some jokes, you know. I'm no Richard Pryor, but I keep telling myself. Right, framing, depth of field, perfect. I'm such a loser. I go every week. Everyone else puts themselves out there, and I can't. I just can't. Dobra, These guys dajmy na suck. klucze At głowy. least they try, right? Dawaj mnie te spodnie. You know, I tried studying Latin. Now that's a fucked up language. No
O, jakieś podłożki zbieram. Okularki. All right, Satara, so where you at? Sending you the location and the passcode for the door. The rest of the sentence could be jumbled up however you want. Takie całe sobie zestawić. I can say something like, I, to the dispensary yesterday, to Kush by went. And that's perfectly legit in Latin. Although they wouldn't know what Dobra, Kush is. cały zestaw. Or a dispensary. Sobota followersów, 2200, 2 punkty badań. No gdzie jest ta baza DedSecu? Było daleko. Ogólnie centrum San Francisco. Dobra, jedziemy tu. Może też muzyczka. Ło. Okej, warto wiedzieć, jeździ się jeszcze gorzej niż w jedynce. To jest tak cholernie trudna jazda w tej grze. No ogólnie trudna była zawsze, tylko że teraz już jest wyjątkowo trudna. Nigdy nie dawałam sobie rady, w sensie już się później wyuczyłem w jedynce, tutaj jest jeszcze gorzej. Wiecie, już wolę medalniczki, które są słabo skręcane, ale nie takie, które bączki kręcą w miejscu. Chciałem to opanować. Mi to skręca w ogóle. Dawaj mnie mój super bruma. Nie, tak się będzie trudno jeździć, że już będę uczył jeździć. Nic nie komentuję, bo szczerze nie mam nic takiego do powiedzenia w tej chwili. Ale staram się jechać prosto i zobaczę, że już od jakiegoś prawie kilometra tak mnie się zdaje. W ogóle co to jest za kropka na mapie? Czyli taka kropka jest jakby była. To już mam nawet 4 punkty punkty badań. Alcatraz. Tutaj nie muszę jechać, co nie, bo mogę sobie się szybką podróżą teleportować do sklepu odzieżowego, ale nie chcę tego robić na razie, chcę sobie pojeździć, żeby się nauczyć, bo na razie to mi idzie średnio. Zapomniałem wyciszyć. Ta muzyka się robi irytująca. Misje i postępy.
każdy mi daje botnety. No to po co ja mam je zbierać, jak ja je dostaję tak naprawdę prawie za darmo? No. O, no muszę odblokowywać tej umiejętności. To jaką mam jeszcze? Dobra, przebiegniemy się. Perdón. The new smart TV. Yo, you interested in taking a turn? We need one more person to play. It's one of those new German games. Yeah? Shit, that's free room. It won a golden ace. I'd love to, but I'm kind of running late. Yeah, fair enough. We make your lives simple. Hey, Whether you're a graduate, a student, unemployed, an immigrant, or a seasoned veteran looking for a change, the Job and Resource Fair is a great place to find a new career path. Let CTOS scan you and predict your next best job. You'll find the 14th annual Job and Resource Fair at the Cow Palace this Thursday and Friday, sponsored by Bloom Industries. Remember to dress to impress. This may be the first day of your next best job. Coming up, CTOS helps fight crime in Oakland. Silicon Valley moguls vie for credit to startups. It's round 3 between an Oakland city councilor and spiritual group New Dawn. All that and an early peek at the new Cyberdriver trailer. Stay tuned after this. Yo, Finally. So Josh and I spoke, and fucking over Bloom has been a long-standing project. All right, you need 2 things to take down Bloom. You need to get people to rally behind your cause and separate you from the trolls. And we need bots, and a lot of them to handle the data CTOS is processing. Thank you, Josh. We spent all night modifying our app so you can get followers to download the app, and we can use their processing power for the cause. this is happening? It's really happening? Yeah, man, this is happening. You better get to it. hell yeah, man! Barbarians are at the gate ready to bust some Roman heads. Yeah, we're gonna focus on some high-profile ops, playing for exposure and laughs to get people to download our app. All right? Don't worry. So that was something fun. But you can't hide, you can't go far, no matter Marcus! Haha, check you out. Alive and dry. I wasn't sure after your moonlight swim. Come here, you've got to check this out. Dobra, muszę coś zobaczyć. Wiecie co, ja na razie muzykę wyłączę. Jedź. So we've been looking at this new guy, calls himself Retro. Now I like his style. Spent some time in Oakland. In fact, that's where he earned some of his hacker cred. I read everything I could about it when it was going down. The Home Domain Center had to deal with Homeland Security. They rolled out cameras in Oakland and started stockpiling data on everybody. Somehow Retro got targeted by the thing. It profiled him based on his computer skills and marked him as a prime suspect in the local high-tech robbery. The evidence was all digital. Nothing put him at the scene of the crime. And the case was a shit show. Full of quotes from people who didn't know anything about technology, lies everywhere, false flags and fear-mongering. They weren't about to admit to a flaw in their system. Retro got lucky. He got a judge that decided not to throw the book at him. So he ended up with community service. He says it wasn't a big deal because he got to work with kids. Nie mam czasu na twoje... The system in place. Probably the best lesson they've ever learned. But he knew he was going back after the HTC. He data mined them,
hacked into the accounts of their key members. Exposed every little thing that showed just how corrupt the system was. A huge victory, right? Yeah, maybe not so much. Oh, he spanked the HDC, no question. Got the program shut down hard. So where did all those cameras in Oakland go? There's... So we've been looking at this new guy, calls himself Retro. Now I like his style. Spent some time in Oakland. To już było. So we've been... Tak, była ta wiadomość. Przejrzymy się po całej bazie. The wrench. Man, what to say about this guy? Some freaky shit going on right there. I'd like to say he's actually a sensitive, charming guy beneath the harsh exterior. But I'm pretty sure he's a fucked up motherfucker all the way through. I don't even know who first recruited him. He just started showing up at local hacker spaces and building his tools of destruction. At first, I thought he was trying too hard. Like he was a FBI plant or something. But no agent is gonna pull the kind of suicidal stunts this guy does. I think the truth is, Wrench doesn't care if he dies. But he's not going quietly. Even so, I'm glad we've got the Wrench on our side. One of the group's biggest problems is lack of GSD. Getting shit done. The Wrench is pure GSD, and he brings his own sledgehammer. He's not some dumb thug either. I've seen some of his code. He's legit. Probably why he's interested in DedSec and not some street gang. You know what? I take that back. He might actually belong to a street gang. Who knows? One thing I do know about Wrench, the man hates Bloom. I mean, hates them. I can't get the why from him. It's obvious he wears the mask to avoid facial recognition, but what's he hiding from? He's not saying. No. Nie. Każdy ma swoją informację, gdy kogoś znajdziemy, to zamiast imię masz napisane, tutaj masz Dearc Mistrz Joanna, ja też cię widzę. Estetyczna zgryzota, dochody błąd. Tutaj masz, nie mam czasu na twoje pierdo. A tutaj masz nie. Błąd nie. On jest taki zamknięty z tego co pisze. Josh jest taki zamknięty, ani nie ma ksywki, ani nic, on jest po prostu zamknięty w sobie. W sumie jak ja większość czasu. Tu mam jeszcze kilka rzeczy do skakowania. To już było. The original Chicago DedSec has coordinated operations, everybody mostly working towards the same goal. Rumors say that the leaderless group actually has somebody upstairs calling the shots. The Council of Daves. No. Can't say if it's true or not, but somebody's focusing their efforts. I know because I studied everything about them, even ran a few of their ops. I wanted to emulate them, try to figure out what worked for them and apply it to us. But the members of our Bay Area DedSec couldn't be more different from each other. Now, if there was a spectrum spanning anarchists to activists, we'd probably fill the whole damn thing. But there's one thing that unites the key crew. Each one of us has reason to hate big data, or more specifically, Bloom and its CTOS. I've been overseeing operations, making sure people get to where they need to be with the tools they require. I've got eyes on the big picture. The way I see it, I've lit the fuse. It's only a matter of time before Bloom feels the DedSec explosion. A to już było. Tu jest dziura. DedSec found Josh, hot sauce, posting anti-CTOS videos on Invite. Kid had a plastic Halloween mask over his face, a skull, but like the worst dollar store skull you could find. You can see his eyes through it. Big no-no when it comes to avoiding a profiler. He had a distorted voice, but he didn't change his speech patterns. See, Josh, he's high-functioning autistic, which means he's got a very specific way of talking. Sitar found him easily, but he wasn't at all what we expected. When you get down to pure coding, Josh operates on a higher level than the rest of us.
We gotta look at his CTOS profile and all kinds of nasty flags popped up. Emotionally challenged, unstable, even a low mental maturity score. He's none of those things, and he quickly became the activist soul of our group. He has a black and white way of seeing things, fair and unfair, which means he can be refreshing and often hilarious. We caught a glimpse of the damage CTOS dealt him. Rejected care programs, cut funding, overcharges. We offered to help him make things right. When we met Josh, he had the right intentions and the wrong approach, like a laser putting on a pretty light show instead of burning holes. If Bloom's system wants to make him unemployable, damn straight we're gonna snatch him up and point him right back at him. Czyli tak, pierwsze to po prostu była informacja Horesia o tym CTOS-ie. W drugim nagraniu znalazł Josha z kimś, czyli z Citarą nie było informacji, no dobra. Czyli pewnie to była Citara, on na początku był z Citarą. W drugim nagraniu to jest Josha, w trzecim śrubę, w czwartego nie mieliśmy, piąte wysłuchaliśmy, szóstego nie wiem czy jest nawet. Tu mogę razem zmienić ubrania. Czekajcie, zobaczcie co ja mogę sobie tutaj kupić. Tutaj widzę, że był jakiś automat z ciuchami. Chyba kolejny strój. Mówię to zostawię, na razie mnie się podoba. Dobra, i może zróbmy tak, teraz chodźmy tu. Nie chcę do tego. Chcę do tego tu. Tutaj kupiłem sobie trochę, ale dobra. Góra. Dawajmy zwykłą bluzę. Dół. W sumie te są lepsze. Chyba dajmy po prostu oryginalny strój Markusa i tyle. Oryginalny strój Markusa. Chyba najlepszy. A co ty masz tutaj? O, każdy ma jakąś inną informację. Zobaczcie, Sarita ma... Ja też cię widzę. Nie. Ja też... ja ciebie też widzę. A mi chodzi o Josha, o. Horacego. Nie ma czasu na twoje... A ty masz... Twój przyszły chłopak. Pierdolę cię. I twoją matkę też. Dochody, błąd. No... To co lubisz, Lubciu. Behold, our very own open source research app. So, like, all of us here pool vulnerabilities that we find, and we encourage everyone to share their work, their research, etc. Okay, so what's the research app do? Widen our skill set? Make us irresistible to the gender of our choice? What, so it's like a I know Kung Fu kind of deal? If Kung Fu was a gender and not so 1999? Absolutely. Sklep z apkami. Tego wcześniej nie zauważyłem, ukośnik badania. O, drzewko stare jak świat. Majsterkowanie, botnety, strzelectwo, szybkie przeładowywanie. Na razie tego nie potrzebuję. Stare sterowanie. Ja chcę jeszcze tutaj mam opcję duchu, dobra. Wybierzmy sobie tylko jakąś zdolność, którą rozpoczniemy rozwinąć, nie? Bo net na razie.
Tego jeszcze nie patrzyłam. Hakowanie pojazdów. Dobra, na razie myślę, że pójdziemy sobie w majsterkowanie i wynajdziemy sobie porażacz. Git. Dobra. I to chyba sobie będzie na tyle w tym odcinku, bo już się nam czas kończy. Zrobiliśmy bardzo mało, ale zaczynamy sobie grę, więc no, dużo i tak nie zrobimy. To byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ericzko, na razie, no i cześć, papa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs 2. Pa, pa.